I witamy Was bardzo serdecznie. Na polu, Cześć. tam gdzie lubicie, tam gdzie się coś dzieje, nie? Cześć Mateusz. Cześć Michał. Przyprowadziłem Cię tutaj na nieco grząskie pole. Brudną robotę żeś zafundował. Brudną robotę dzisiaj zafundowałem, ale zafundowałem lepszą pogodę troszeczkę niż ostatnio. Brudna, śmierdząca robota, ale Mateusz, ale trzeba ją zrobić. Inaczej, brudna, śmierdząca, ale przyjemna. Ale przyjemna, wszystko w zależności jakim sprzętem pracujemy. No dokładnie, dlatego jest przyjemna, bo dzisiaj przyjechaliśmy na pole pod Wrześnią. Wielkopolska. Wielkopolska, na gospodarstwo Agropol pana Rajmunda Gąsiorka. Dokładnie. Myślę, że na powiatach wrzesińskim, gnieźnieńskim nie muszę przedstawiać. Wszyscy go znają. Wszyscy znają Też- pana Rajmunda, także Też pod samym Gniezdem mam familiadę, to wszyscy No tak. zapatrzeni jak w obrazek dokładnie. pana Rajmunda. Dokładnie. Bo inaczej, on wytycza na tym regionie, na tych terenach trendy, jak powinno się gospodarować, jak powinno się działać. Jeśli chodzi tutaj o zasób i o stan parku maszynowego, są to maszyny bardzo nowoczesne, ciągniki dużych mocy. Dokładnie. No i też wiadoma sprawa, maszyny towarzyszące do ciągników też muszą być okazałe i Dokładnie. z najwyższych półek. I o wielkich pojemnościach, objętościach. I z taką maszyną dzisiaj przyjechaliśmy do pana Rajmunda. Tak trzymam tutaj rękawice, bo czasem też się przydadzą. A ja chowam dłonie. Nawet jak maszyna jest najnowocześniejsza, wymaga czasem sprawdzenia, podejrzenia, przeregulowania, doregulowania. I przetestowania I na przetestowania. wysokich obrotach. Bo po to się tak naprawdę dzisiaj spotykamy. Nawóz organiczny. Dokładnie. Można powiedzieć takie złoto trochę na tle cen, mimo że już dzisiaj troszeczkę niższych po okresie pandemii, po tak przerwach w łańcuchach dostaw, ale mimo wszystko nawóz mineralny drogim nawozem i nigdy nie zapewniającym aż takie dobro dla gleby, dla jej stanu, co nawóz tutaj naturalny, nawóz Dokładnie. organiczny. Nie? Dokładnie. Tutaj mamy hodowlę, z tego co wiem, Hodowla. i to sporą, nie? Sporą. Masz Dokładnie. wiedzę jaką? No wiedzę, no tak jak wcześniej wspominałem, powiat gnieźnieński, wrzesiński, pan Rajmund zawsze słynął z hodowli ferm norek. Natomiast krowy. I to z tego, dokładnie. co słyszałem, 1000 sztuk, Dokładnie. więc powiem tak, tu troszeczkę takie perypetie, jeśli chodzi o powierzchnię. Swego czasu było więcej tych areałów, to już nie będziemy mówić o szczegółach, ale było dużo więcej, gdzieś tam sprawy agencyjne tego areału się umniejszyło, pomniejszyło. Jest przez 1/3 i stąd też ta sama ilość obornika przypada na zdecydowanie mniejszy areał i tutaj praktycznie corocznie, ewentualnie co drugi rok są pola nawożone obornikiem. Dokładnie. I teraz tak, to są spore ilości i te sprzęty muszą to wytrzymać. I tak jak też wspominałeś, muszą też być odpowiednich gabarytów, odpowiedniej wielkości i odpowiednich objętości, ponieważ nie zawsze jest tak komfortowo, że ten obornik leży sobie wygodnie na pryzmie i na tym, że polu go rozrzucamy. Często wywozimy z płyt obornikowych, z gospodarstwa na pola, gdzie te odległości są duże i znaczne, więc ta pojemność maszyny, objętość skrzyni ma przeogromne znaczenie, Mateusz. Ale teraz widzimy w samej akcji maszynę. Dokładnie. Fenchik 939. I Bergman TSW 6240S. Największa maszyna tak naprawdę, jeśli chodzi o układ tandemowy. Do tej pory. Do tej pory. Tak, czy już możemy jeszcze chwilę poczekamy, zanim powiemy Poczekamy o tej niespodziance. powiedzieć. Tak, o tej Dokładnie. niespodziance powiemy. 24-25 metrów sześciennych tak naprawdę. Do tej pory i słyszymy, jaki tu jest galimatias, nie? Ja tak przepraszam, że przeskakuję, ale w rozrzutniku obornika jedno to, żeby była duża objętość, pojemność skrzyni, która nam ułatwia te kwestie logistyczne, to jest numer 1. Druga sprawa, żeby bardzo dokładnie nam rozrzucił, przede wszystkim dobrze rozdrobnił, bo wiemy, że te oborniki mamy różnej jakości, długosłomowe, nieprzerobione,
teraz tak, adapter poziomy dwuwalcowy plus do tego adapter tarczowy, no robi tutaj niesamowitą robotę, co będziecie z ujęć drona widzieć. Szerokość rozrzutu, precyzyjnego rozrzutu 22 metry tak naprawdę. To już coś, robi robotę. To robi robotę. Ale to, co chciałem powiedzieć, jedna z ważniejszych rzeczy. Niestety nie rozrzucamy tylko masełka tego pięknego obornika. Zdarzają się kamienie, zdarzają się szyny kolejowe, zdarzają się trelinki różnego rodzaju, olbrzymie głazy, kamienie. Niespodzianek jest jakieś mnóstwo. Rury po ogrodzeniach tam z obór starszych generacji. Więc tu różne rzeczy się trafiają i to, żeby maszyna nam służyła przez długie lata, żeby tych rękawic jak najmniej tam używać i majstrować, bo tego nie lubicie jako użytkownicy i to się chyba każdy... No ty, Mateusz, też w samochodzie chyba nie chcesz grzebać, nie lubisz grzebać, nie? Samochód jest o to, żeby jechać. A ta maszyna jest, żeby rozrzucać. Dokładnie. U Ciebie samochód, że robić tysiące kilometrów i odwiedzać tutaj klientów. Nie? Musi być sprawny. No bo też drugą rzecz ważną przypomnijmy. Mateusz, przedstawiciel regionalny na jakie tereny? Tutaj północna Wielkopolska, czyli od Gniezna idziemy w stronę lubuskiego. Oborniki, Wągrowiec, aż do Międzychodu. Znasz tu wszystkich, można powiedzieć, jak własną kieszeń. Dokładnie. Znacie się praktycznie na ty, z największymi, nie? Dokładnie. Widzę tutaj, jeśli chodzi o relacje tutaj z panami Gąsiorek, jest ona naprawdę na najwyższym poziomie, bo widać, że znacie się od lat. Zresztą też zaopatrywałeś tak, wcześniej w części. zamienne. Dokładnie, jak a wiadomo, pracowałem na sklepie. Że w takich dużych maszynach, w dużym parku maszynowym, no to tych części sporo jest potrzeba na takie gospodarstwa, nie? Także ty tą historię tutaj i ta współpraca wasza, no to już naprawdę od wielu lat trwa. Ale ja muszę przeskoczyć do maszyny. Żeby tych części, Mateusz, za dużo nie używać, żeby ona się za dużo nie psuła, to łatwo powiedzieć, żeby maszyna była dobra i trwa. Poza tym, że jest skonstruowana na najlepszych podzespołach, na przekładniach, napędach, hydromotorach tutaj firmy Rogeberg, to jest jedno, ale druga kwestia, te wszystkie podzespoły muszą być dobrze zabezpieczone i tutaj indywidualne sprzęgła zastosowane pod każdy z osobna napęd, osobno zabezpieczone sprzęgłem napęd jednego talerza prawego, osobno lewego talerza, osobno napędu adaptera poziomego. To daje rezultat taki, że przez wiele lat taką maszyną tak naprawdę pracujemy bezawaryjnie i to jest istotą tutaj, jeśli chodzi o wybór dobrej, porządnej, sprawdzonej maszyny. Mógłbym tylko dodać, że nawet te mniejsze elementy są z Hardoxu i widać tą siłę, na przykład przy wałkach, jak mamy te podwójne elementy, ale widzisz, jesteś dobry, bo są w stanie przerzucić tą szynę. Widzę, wychwytujesz te smaczki i tutaj tych smaczków byśmy naszukali sporo, nie? Bo pewnych rzeczy nie widzimy, ale Bergman na przykład ma opatentowaną krzywo pospawaną skrzynię, można powiedzieć, w systemie rozbieżnym. Kojarzysz, jak to wygląda, nie? Że konstrukcyjnie skrzynia z przodu jest nieco węższa niż z tyłu na adapterze. Czyli przy aplikowaniu zwłaszcza tych cięższych materiałów, takich jak wapno, trudne, takie mocno ścieralne takie materiały, które występują, zapobiega ta konstrukcja właśnie nadmiernemu zużywaniu się tych burt. To raz zapobiega zawieszaniu się materiału. Także mamy wtedy tą płynność w podawaniu, a tym samym ta aplikacja jest bardzo precyzyjna. No, nie wspominając tu, że ta maszyna jest na wyposażeniu isobasowym, czyli wygodnie wpisujemy sobie, jaki tonaż chcemy na hektar. Załóżmy w tym układzie, tutaj w tym przypadku to 30 ton obornika. Wpisujemy, na jaką szerokość rozrzucamy i wpisujemy wartość zagęszczenia, czyli tak zwanego ciężaru właściwego, bo jak się orientujesz, każdy materiał różnie może ważyć, nie? Jak pierze wrzucimy do wiaderka, no wiadomo, co się stanie. No będzie lekkie, nie? Będzie lekkie. Wrzucimy już w naszej tematyce kurzaka, indyczaka, no to ile? Takie wiaderko 10-litrowe będzie 3-4 kg ważyć. Ale już przy takim oborniku fajnym, przerobionym, będzie to 8,5-9 kg. A jak zaaplikujemy wapno, no to
tam kilo będzie z 15 No w tak. takim wiaterku. Dokładnie. Tak, żeby maszyna nam dobrze to przeliczała, to ten ciężar właściwy, odpowiedni musimy, że tak powiem, wpisać. I tak naprawdę te 3 parametry wpisujemy i GIDA. I jedziemy. I I GIDA, Mateusz. praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza o wiele. Praca staje się, jest łatwa i przyjemna, dobrze to podkreślasz, bo taką maszyną właśnie opartą o system ISOBUS, mało tego, maszyna tego typu daje nam o wiele więcej możliwości, a mianowicie takich, że możemy już korzystać tutaj z map aplikacyjnych, czyli jak ktoś bada zasobność gleby we wszelkie pierwiastki, minerały, to oczywiście możemy maszynę dostosować do tych parametrów. Tam, gdzie jest gleba mniej żyzna, sypnąć więcej. Tam, gdzie gleba jest bardziej żyzna, sypnąć mniej, aby optymalnie Dostosować się do te nawożenie wszystkiego, dokładnie dokładnie. dostosować się do tego. Nie? Warunki, jak widzimy, ciężkawe, bo popadało wczoraj, ale aura odpowiednia. Nieźle. Robota w re, Mateusz, także testy idą pełną parą. No i co? Działamy, nie? Do sukcesu. Do sukcesu. Trzymajcie się. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.